Kiedy stajemy przed wyborem uczelni, nie patrzymy jedynie na jakość kształcenia. Podczas wyboru doktoratu patrzymy również na lokalizację, kuchnię czy kulturę. Łódź, w której znajduje się interdyscyplinarna szkoła doktorska, jest dość atrakcyjną opcją. Ale o Łodzi może nam opowiedzieć ktoś, kto ma ją w małym palcu. Ja nazywam się Maciej Płóciennik, a moją dzisiejszą gościnią jest Justyna Tomaszewska, wieloletnia przewodniczka po Łodzi, animatorka, edukatorka i osoba, która oprowadza zarówno mieszkańców, jak i osoby spoza Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Justyno, kiedy wybieramy szkołę doktorską jako potencjalny doktorant, patrzymy na jej lokalizację i dużym atutem interdyscyplinarnej szkoły doktorskiej wydaje się właśnie to. Czy możesz nam przybliżyć ten atut? Przede wszystkim jesteśmy po środku, więc jeżeli wybierzecie Łódź na studia, to my mamy wszędzie blisko, więc nie trzeba będzie do domu jechać 8 godzin, tylko 4. Jesteśmy w centralnym punkcie. Tak było zawsze. To też przyczyniło się do tego, że Łódź w ogóle powstała jako miasto przemysłowe. A to, co moim zdaniem bardzo przemawia za tym, żeby wybrać Łódź, czy na chwilę, czy na dłużej, mam nadzieję, że na dłużej, to jest to, że to miasto nie jest nudne po prostu i tutaj się ciągle coś dzieje i ciągle mieszkańcy sami są zaskoczeni. Mogą to być zamknięte ulice z powodu remontu, a może to być nowy mural, a może to być jakieś fajne wydarzenie, podwórko czy coś nowego w przestrzeni miasta. Łódź jest miastem bezwodnej rzeki, jak powiedział Jerzy Jarniewicz. Mamy te rzeki, ale pod ziemią. Czasami trzeba się wysilić, żeby je dostrzec. I takich rzeczy unikatowych, takich nietypowych w tym mieście jest całe mnóstwo. A ja myślę, że przez to Łódź jest ciekawa, wyjątkowa, nieszablonowa. I jeżeli ktoś lubi dziwne miejsca, to tu się na pewno odnajdzie. To miasto jest bardzo dziwne. Potrafi na pewno zaskoczyć, też potrafi zaskoczyć udogodnieniami łódzkie lotnisko. W ogóle jest luksus. Można do Hiszpanii lecieć. Mamy super dworce tutaj w Łodzi po remontach, więc elegancko, czysto i mam nadzieję dostępne też to komunikacyjnie. Nad tym pracujemy. To się poprawia z roku na rok. No i oczywiście czekamy wszyscy na tunel pod miastem, ten tunel średnicowy. Myślę, że w przestrzeni kilku lat jest to realne, że pierwsze pociągi przejadą i to już w ogóle przybliży Łódź do każdego miejsca w Polsce, nawet w Europie. Do Warszawy będziemy jeździć 35 minut. To już naprawdę... już czasem lepiej wtedy pociągiem niż samochodem się będzie bardziej opłacało. Też Łódź kiedyś słynęła oczywiście z tego, że była miastem 4 kultur. Mamy festiwal, który już zmienił swoją nazwę, no bo jednak w aktualnych czasach można bardziej powiedzieć, że zamiast 4 kultur Łódź jest miastem wielu kultur. Ale jak wygląda tak naprawdę ten dialog wielu kultur aktualnie w Łodzi? To jest bardzo trudne pytanie, bo wszystko zależy. Tak naprawdę zależy to od ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają i chcą być częścią miasta, chcą być częścią tej społeczności lokalnej lub nie chcą. I wtedy ten dialog jest bardzo utrudniony. Ale rzeczywiście Łódź jest miastem uniwersyteckim, bo to jest oczywiście Politechnika Łódzka, ale to są też inne uczelnie wyższe, państwowe i prywatne. Tych studentów tutaj jest, ostatnio sprawdzałam, 200 000 osób, także to jest ogromna grupa ludzi. To zresztą łodzianie doskonale wiedzą, 1 października Łódź się zmienia. Jest więcej ludzi, więcej samochodów, większe korki, większy tłok w tramwajach. Czuć tą akademickość w mieście. Najpierw przychodzi wrzesień, a potem październik. Tak, jeszcze wrzesień to jeszcze w miarę, ale październik to 1 października ja nie wsiadam za kierownicę. Studenci się muszą nauczyć, jak się poruszać. Ale potem to się wszystko pięknie wyrównuje i nie ma większych problemów. Jeżeli chodzi o ten dialog, no to oczywiście są instytucje, które to ułatwiają i ułatwiają spotkania, rozmowy, poznawanie. Bo ja tak rozumiem, że jak się przyjeżdża do takiego miasta jak Łódź, z dalekiego kraju, z dalekiego miasta w Polsce, no to człowiek nie chce siedzieć w akademiku, tylko raczej chce korzystać, a Łódź jest takim miastem, które daje ogromne możliwości, bo to są spotkania, uczelnie organizują różnego rodzaju wydarzenia, ale to
jest Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, które robi właśnie Festiwal Łódź Wielu Kultur, czy to jest EC1, które ma świetne propozycje na spędzenie czasu wolnego. Tam jest kino, moje ulubione zresztą kino w Łodzi. To są muzea, które bardzo prężnie tutaj działają. Natomiast historycznie te 4 kultury, o których mówiliśmy przez lata bardzo dużo, to oczywiście są Polacy, Żydzi, Niemcy i Rosjanie. I rzeczywiście to jest za mało, ponieważ to bardzo zawęża to grono osób, które budowały nasze miasto, bo to są też Francuzi, to są Holendrzy, to są Brytyjczycy, którzy nam przywieźli do Łodzi chociażby pierwsze korty tenisowe. To są Czesi, których mieliśmy tutaj bardzo blisko. Zresztą rektorat Politechniki Łódzkiej znajduje się w budynku czeskich fabrykantów. Przepiękny zresztą budynek Richterów. No i mamy jakby bardzo tą mieszankę widoczną. Dzisiaj natomiast ta wielokulturowość jest zupełnie inna. Nie mamy już Niemców, nie mamy Rosjan, jest bardzo mało Żydów w mieście niestety. Żydów, którzy chcą mówić o tym, że mają korzenie żydowskie. Natomiast mamy bardzo dużą grupę osób z Azji, mamy niesamowitą tutaj społeczność z Hiszpanii, która się też bardzo fajnie integruje. Mamy osoby z Afryki, które wybrały Łódź ku mojemu zdumieniu. Jest to tak różne bardzo kulturowo i architektonicznie, że zawsze mnie to intryguje. Więc dzisiaj ta Łódź jest taką fajną mieszanką. Przez lata też było tak, że każdy zagraniczny student znał Łódź, bo tutaj było jedyne w Polsce Centrum Języka Polskiego, Nauki Języka Polskiego. To jest super, są historie, jak się jedzie do Rowini i trafia się do lekarza, który doskonale mówi po polsku, pokończył tutaj studia w Łodzi. Więc ta mieszanka wielokulturowa oczywiście jest. Natomiast nie jest na pewno tak widoczna jak w tym XIX i XX wieku do II wojny światowej, bo wojna zmienia w Łodzi wszystko. Natomiast mamy świetne knajpy dzięki temu. Więc jeżeli tutaj Państwa studenci chcieliby coś zjeść, to mamy naprawdę od hawajskiej knajpy, włoskie, koreańskie, jakie dobre. No wszystkie rodzaje w ogóle kuchni świata to na jednej ulicy było. Wybór jest wszelaki. I tak jak wspomniałaś, Łódź jest miastem studenckim, ale oprócz tego mówi się o tym, że jest też miastem sztuki i filmu. Więc co wyróżnia tak naprawdę tą naszą łódzką kulturę, te łódzkie dzieła, a także łódzką kinematografię, bo to też na niej przez długi okres bardzo się skupialiśmy. Tak, i moim zdaniem nadal się skupiamy na szczęście, ponieważ ta Łódź filmowa to jest kawał historii miasta. To tutaj powstała szkoła filmowa zaraz po wojnie. Jest to najstarsza szkoła filmowa w Polsce, najlepsza, nie oszukujmy się, którą kończyli wielcy, tacy chociażby jak Andrzej Wajda, Roman Polański, Krzysztof Kieślowski, czy Jadwiga Barańska. No naprawdę to są ogromne nazwiska. Idziak, o Jezu, Idziak, jeden z moich ulubionych operatorów, Paweł Edelman. To są nazwiska, mam nadzieję, znane. No i powstała tutaj wytwórnia filmów fabularnych niedaleko Politechniki. Jeżeli chodzi o Łódź filmową, to oczywiście to są nieskończone miejsca z plenerami filmowymi. Jeżeli ktoś lubi polskie filmy, to znajdzie tutaj scenerię, plenery, gdzie były kręcone Psy chociażby, czy Moja ukochana Ziemia obiecana oczywiście. To jest najlepszy film świata. Tutaj były kręcone Seksmisja, Wabank, przeróżne polskie, naprawdę dobre filmy, ale nie tylko polskie, bo Łódź w swojej karierze zagrała chociaż ostatnio w ubiegłym roku film nominowany do Oscara Dziewczyna z igłą, gdzie graliśmy Kopenhagę w 1918 roku. Graliśmy Warszawę w międzywojniu, graliśmy Warszawę w czasie wojny. Łódź jest miastem bardzo plastycznym. Łódź jest miastem, które łatwo zrobić z niego Paryż, tak było w zimnej wojnie, i łatwo z niego zrobić Warszawę w Powstaniu Warszawskim. To jest nasz wielki atut. Poza tym, co Łódź wyróżnia na tle innych miast, i ja to widzę na wszystkich moich wycieczkach, a o Łodzi filmowej opowiadam zawsze, to jest to, że my bardzo lubimy, jak tutaj się kręci filmy. I nie ma tak, że ludzie protestują, czy nie chcą tego. My jesteśmy naprawdę miastem filmowym. Bardzo wiele osób ma korzenie filmowe. Ktoś tam zawsze pracował w filmówce, czy w wytwórni filmów. Ktoś kogoś znał, zna jakieś anegdotki. To po prostu było takie miasto, które tym filmem żyło. Nadal tutaj kręci się bardzo dużo filmów.
Oczywiście ta skala jest nieporównywalna do tego, co było w latach 70., 80., czy nawet 90., ale powstają bardzo dobre filmy, seriale świetne. I Łódź jest doceniana. Teraz ostatnio rozmawiałam z takim filmowcem, który czasami zdarza się, że pomagam szukać lokacji do filmów. To jest bardzo ciężka praca i bardzo podziwiam te osoby, które rzeczywiście się tym zajmują na pełen etat, bo to są kilometry przechodzone przez miasto. Ale rozmawiałam z panem, który mnie poprosił o znalezienie miejsca, gdzie jest wybrukowana ulica i zabudowa parterowa bez dźwigów i wieżowców na horyzoncie. Brzmi jak prawdziwe wyzwanie. Naprawdę, hojny ratują sytuację tylko, ale bałuty już nie są takie. Bałuty się bardzo zmieniają i płaczą nam realizatorzy filmów nad tymi zmianami, które zachodzą w Łodzi, bo tracimy dzięki temu, czego łodzianie się cieszą, czyli te remonty, te rewitalizacje, tracimy często miejsca, które miały tą oryginalną tkankę, oryginalny bruk. Takim przykładem jest chociażby ulica Legionów, gdzie my, mieszkańcy, płakaliśmy chodząc i jeżdżąc, a filmowcy byli w siódmym niebie, bo wystarczyło przestawić auta i była scenografia z przedwojnia. Natomiast jeżeli chodzi o sztukę, to też jest taka niesamowita historia w tym naszym pięknym mieście, ponieważ my jesteśmy miastem, gdzie znajduje się najstarsze w Europie i drugie na świecie Muzeum Sztuki Współczesnej. Pierwsze powstało w Nowym Jorku. Jest to fantastyczne Muzeum MoMA, Museum of Modern Art, a kilka miesięcy później w Łodzi Robotniczej w Międzywojniu powstaje Muzeum Sztuki Współczesnej. To jest fenomen na skalę światową, bo my nie byliśmy miastem kojarzącym się ze sztuką. To była raczej Łódź robotnicza, przemysłowa, a tu nagle wielcy artyści. Tak mamy fantastyczne muzeum, bardzo dobre, do dzisiaj jedno z takich moich ulubionych miejsc w Łodzi. Też dzięki oczywiście architekturze, mówię o Pałacu Maurycego Poznańskiego, Więckowskiego, Gdańska. Mamy bardzo dobrą kolekcję sztuki, którą można oglądać na wystawach w 3 w zasadzie siedzibach Muzeum Sztuki. Poza tym sztuka wychodzi na ulicę, czyli mamy podwórka artystyczne, mamy street artu bardzo dużo, murale i różne takie rzeczy i miejsca, które zachęcają trochę do takiego łażenia po mieście. Mówimy, że najpiękniejsze w Łodzi jest łazikowanie bez celu. Po prostu wychodzisz i idziesz i wtedy się odkrywa wspaniałe naprawdę podwórka. To, co w Łodzi jest fajne i za co kocham to miasto bardzo, to jest to, że jest pięknie, bo jest pasaż Róży na przykład, wyjątkowe podwórko w Łodzi, a dwa podwórka dalej jest prawdziwe, obskurne podwórko z trzepakiem, nieremontowane od 50 lat, gdzie jeszcze jest ta chropowatość Łodzi, to taka, wiesz, prawdziwa tkanka tego miasta. I to jest fajne, że my jeszcze jesteśmy właśnie takim miastem kontrastów. Więc sztuka jest wszędzie. Ja bardzo lubię taką sztukę nieoczywistą, taką często oddolną, robioną przez mieszkańców Łodzi. To bałuty w tym przodują zdecydowanie. No i bardzo dużo wystaw. To w ogóle jest miasto, które ma właśnie 3 filie Muzeum Sztuki, 4 filie Galerii Miejskiej, teraz świetnie działającej i wystawę o filmie, wystawie o mieście. No bardzo, wydaje mi się, że w tej chwili Łódź jest takim miastem, gdzie nie można się nudzić. Jak ktoś się nudzi w Łodzi, to ja już nie mogę pomóc. Jedną z rzeczy, która może też wydawać się dość atrakcyjna dla potencjalnego doktoranta, są murale, bo są połączeniem zarówno tej starej, jak i nowej Łodzi. Czy możesz opowiedzieć nam trochę więcej o nich? Jeżeli chodzi o murale, no tak, no jest ich w tej chwili prawie 200 w całej Łodzi. Fajne jest to, że one są w całej Łodzi. To znaczy, to nie jest tylko centrum, które w Łodzi trudno określić. Jedno miejsce, które możemy nazwać centrum, no ale powiedzmy od Placu Wolności do Placu Niepodległości i okoliczne Piotrkowskiej ulice, to tam jest tych murali oczywiście dużo, ale osiedla mają swoje murale. Politechnika ma swój fajny, nowy mural. Bardzo ładnie prezentuje się, widać go fajnie, jak się jedzie Radwańską. Czy właśnie te podwórka, które też powstają praktycznie co roku, jest coś nowego. Więc tak, murale super i w ogóle polecam zwiedzanie Łodzi szlakiem murali, bo one są poukrywane, one są na budynkach bardzo często nieoczywistych i dzięki temu możemy zobaczyć troszeczkę więcej niż tą utartą i złażoną tą Łódź, którą wszyscy wydaje się, że znamy.
Przeszliśmy już przez Łódź kulturalną, ale też warto pamiętać o tej Łodzi architektonicznej, o tych tak naprawdę budynkach, które tutaj mamy. Jak w tym kontekście tak naprawdę wypadają kampusy Politechniki Łódzkiej? Co możemy tutaj znaleźć? No a to jest jednak rzecz, na którą taki potencjalny doktorant trafi od razu, którą zobaczy i po prostu będzie mógł zobaczyć wiele budynków historycznych, jak i też tych, które są istotne dla historii miasta. No Politechnika jest, no mówi się w Łodzi, nie wiem czy znacie ten żart, że rektor Politechniki Łódzkiej jest najpotężniejszym fabrykantem naszych czasów. Przepiękne budynki. To są rzeczywiście miejsca historyczne, bo część z nich to są fabryki, chociażby Szwajkertów, czy mojego ulubionego fabrykanta w Łodzi, Siai Rosenblata. Lubię jego historię bardzo, bo jest taka jak z filmu. Czy to są wille, właśnie wspomniane już Reinolda Richtera i Józefa Richtera w Parku Klepacza, który sam w sobie jest przepiękny i jak tylko mam chwilę, to jadę odwiedzić dom fabrykant, który stoi już od wielu dziesiątek lat i obserwuję studentów Politechniki Łódzkiej. To są oczywiście, to jest kawał terenu tak naprawdę, ale tutaj też są chociażby wieża Ciśnień, o której bardzo mało osób w Łodzi wie. Bardzo pięknie utrzymane tereny zielone, które wchodzą też w skład kampusu. Więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o architekturę, no to Politechnika top w Łodzi, ale generalnie cała Łódź jest takim miastem, gdzie na tą architekturę trzeba zwracać uwagę. My jesteśmy miastem, gdzie mamy 200 budynków pofabrycznych, 49 willi i pałaców i w samym centrum miasta ponad 4000 kamienic z podwórkami, co jest też nietypowe. Sam układ urbanistyczny miasta jest ciekawy, bo my jesteśmy miastem wybudowanym na podobnym założeniu jak Nowy Jork. Czyli mamy główną ulicę, naszą Piotrkowską, od której odchodzą przecznice i kwartały otoczone właśnie kamienicami i podwórkami, które się często ze sobą stykały z różnych stron. To jest unikatowe i to naprawdę nam, łodzianom, wydaje się, że wszystkie miasta tak wyglądają, a to jest absolutnie nieprawda. Nawet muszę często tłumaczyć turystom, jak zapomnę się, że oprowadzam kogoś, kto przyjechał na przykład z małej miejscowości i mówię, że teraz 2 przecznice i jesteśmy. To co to są te przecznice? My się w Łodzi poruszamy za pomocą przecznic. My tak dzielimy sobie miasto na przecznice i dla mnie na przykład przejście 4 przecznic to jest nic, a dla mieszkańców mniejszych miejscowości to już jest kawał drogi, bo my mamy miasto podzielone na takie odcinki. Jeżeli chodzi o architekturę, to oczywiście no tutaj musi paść to słowo, czyli rewitalizacja. Łódź się bardzo zmienia, natomiast bardzo dużo do zrobienia przed nami i trzeba jakby mieć z tyłu głowy, że nigdy nie będzie wszystko zrobione do końca, że to miasto zawsze będzie takie troszeczkę właśnie chropowate. To jest moje ulubione określenie. Ale to też dodaje mu uroku tak naprawdę. Zdecydowanie. Myślę, że takim drugim miejscem, na które potencjalny doktorant trafiłby po kampusie, będzie ulica Piotrkowska. Tak. I tak naprawdę na co powinniśmy zwrócić uwagę przechodząc tą ulicą, co powinniśmy zauważyć, czy też po prostu na jakie budynki architektoniczne należałoby zwrócić uwagę. Znaczy, główną zasadą chodzenia po Łodzi, ale nie tylko, jest to, że się patrzy do góry. Tam są poukrywane przepiękne detale i takie miejsca, które na co dzień nie widzimy. I ja zachęcam bardzo, żeby chodzić właśnie, patrzeć co tam jest, ponieważ nawet w fabrykach, w budynkach pofabrycznych poukrywane są jakieś niesamowite rzeczy. Tych detali mamy w Łodzi bardzo dużo. One nam tworzą też cały szlak. Natomiast sama Piotrkowska to jest 4,3 km długości. Zaczyna się na Placu Wolności, kończy się na Placu Niepodległości i podzielona jest symbolicznie bardzo dużą ulicą na 2 części. Jest to Aleja Mickiewicza, Aleja Piłsudskiego. To też jest ciekawe, że od Piotrkowskiej wszystkie ulice zmieniają nazwy, poza jedną. Wie pan redaktor jaką? Nie, tutaj musimy... Sieradzka. Sieradzka jest jedyną ulicą, która przecina ulicę Piotrkowską, a wszystkie zmieniają nazwy. Jakby ta Piotrkowska nam wytycza kręgosłup Łodzi. I ta część południowa, czyli ta część, gdzie są te wyższe numery, to ona jest piękna, ale już jest głośna, bo tam są tramwaje, tam jest normalny ruch, tam już są inne sklepy, też fajne, ja bardzo lubię tą część. Przepiękne kamienice, tutaj polecam oczywiście zajrzeć do Katedry Łódzkiej, która jest dowodem na tą wielokulturowość, o której rozmawialiśmy, ponieważ ona została wybudowana przez wszystkie religie, wszystkie narodowości, które w Łodzi na początku XX wieku mieszkały.
Tutaj jest pałac syna Karola Scheiblera, który nazywał się dla zmylenia nieprzyjaciół Karol Scheibler. Mamy przepiękny pałac Szwajkertów, Instytut Europejski, który też zagrał i w Ziemi Obiecanej, i w Komisarzu Aleksie, i w Przypadku Kieślowskiego. Natomiast ta część właśnie od Placu Wolności do Stajni Jednorożców jest tą częścią najbardziej reprezentacyjną. Ale również głośną, tylko może zamiast od Tylko już nie tramwajów na to od tramwaju. ludzi bardziej I bym mam powiedział. nadzieję, że nie będzie niedługo samochodów. No to bardzo czekam. Ja uważam, że Piotrkowska powinna być tylko dla mieszkańców, w sensie dojazd dla mieszkańców tych kamienic, a reszta ma być po prostu wolna od samochodów. Marzę o tym. Natomiast tam już są dzieła sztuki, naprawdę. To są przepiękne kamienice i w zasadzie każda jedna wygląda wspaniale. Oczywiście warto zaglądać do podwórek. Jest kilka podwórek artystycznych, ale są też właśnie takie mniej oczywiste miejsca. Są też pomniki. Oczywiście należy Tuwima po nosie pogłaskać na szczęście. Myślę, że na studiach to się może przydać. Ja to robię zawsze, jak jestem na Piotrkowskiej i jestem bardzo szczęśliwa, czyli działa. Mamy fantastyczne klatki. Warto zajrzeć też często do podwórek takich, które na pierwszy rzut oka może nie zachęcają, ale tam gwarantuję, że znajdziecie coś ciekawego. No i ja też zachęcam, żeby jednak odbić troszeczkę od tej Piotrkowskiej, ulica Moniuszki czy Traugutta, która jest po prostu nieprawdopodobnie artystyczna, bo tam jest w zasadzie co krok coś fajnego. To jest bardzo filmowe miejsce też. Stamtąd już mamy tylko kawałek drogi na kolejne trasy. Jak jesteśmy na Placu Wolności, jak pójdziemy prosto, to jesteśmy na terenie dawnego getta żydowskiego, które funkcjonowało w Łodzi w czasie wojny i śladów pożydowskich mamy w mieście dużo. Najważniejszym takim miejscem moim zdaniem jest cmentarz żydowski, który trzeba zobaczyć, jak się jest w Łodzi. No i oczywiście odbijając w lewo dochodzimy do manufaktury, którą już wszyscy znają w Łodzi i tam nie doceniamy chyba do końca tak naprawdę tego, w czym robimy, gdzie robimy te zakupy i gdzie idziemy na kawkę czy inne rzeczy, bo to wszystko piękne, ponad 140-letnie budynki pofabryczne. Czyli tak naprawdę zatrzymując się na jakieś zjedzenie czegoś, warto zawsze zajrzeć w górę i zobaczyć, co tam się kryje. No właśnie przy jedzeniu będąc, mieliśmy rozmowę również z doktorantami Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej i dowiedzieliśmy się, że ich ulubionym daniem, co może być oczywiste, są pierogi, ale również, to może być zaskakujące, gotowane ziemniaki. Natomiast na co jeszcze mogliby zwrócić, na jakie dania mogli zwrócić uwagę w kontekście kultury zarówno polskiej, ale też i tej łódzkiej? No tutaj my nie mamy zbyt dużo takich potraw charakterystycznych, ponieważ my jesteśmy mieszanką. My jesteśmy napływowym miastem, więc mamy mieszankę. Na przykład mamy to, co bardzo lubię w Łodzi. My nie mamy jednego dania świątecznego, które jest na wszystkich stołach łodzian. To zależy od tego, skąd nasza rodzina przyjechała. U mnie na przykład w domu je się smażone śledzie. U ciebie je się smażone śledzie? Nie jadłem No nigdy właśnie. smażonych śledzi. A dla mnie to jest święta to smażony śledź. Takim daniem popisowym w Łodzi to jest oczywiście zalewajka, czyli nasz zabielany barszcz na bogato z ziemniakami, kiełbasą, grzybkami. Wersja bieda to oczywiście barszcz plus ziemniaki. To było takie danie, to jest inne niż biały barszcz, bo jest w inny sposób robiony zakwas. Moim ulubionym daniem w Łodzi, które, jak mówię turystom, to robią fuj, to są oczywiście knedle z truskawkami, które my jemy z zasmażaną kapustą. I to jest na jednym talerzu, na słodko i kwaśno. I ja to jeszcze jem z mięsem, ale jestem córką starej daty łodzianina i sobie nie wyobrażam inaczej. Takim daniem bardzo łódzkim jest żulik. To jest chleb ciemny z rodzynkami. To jest po łódzku żulik. My to jemy na śniadanie z kakałkiem i masłem. Chociaż czasem ciężko go znaleźć tak naprawdę ale powoli coraz w Łodzi. częściej się pojawia. Powraca. Tak, powraca. Mamy śledzie w różnej postaci. To jest bardzo pożydowskie. Żydzi tutaj handlowali śledziami i tych śledzi się jadło w Łodzi bardzo dużo. I rzeczywiście mamy bardzo dobre śledzie. Jak się trafi do knajpy, gdzie są śledzie, to polecam, bo w kilku miejscach można zjeść nawet śledzie kiszone metodą tradycyjną, nie taką jak w Skandynawii, tylko w beczkach przytrzymywaną i to jest przepyszne. Mamy dziada, czyli prażoki, inaczej mówiąc, czyli właśnie ziemniaki z mąką i skwarkami, które często jemy z parzybrodą, czyli młodym kapuśniakiem na młodej kapuście. To też czekam na to co roku.
Jeżeli chodzi o słodycze, to nie mamy takiego jednego niestety dania. Oczywiście tutaj w Łodzi Żydzi przywieźli swoje potrawy, to jest czy czulen, czy kugiel, ale to jest po żydowskiej, to było serwowane w każdym jednym miejscu, gdzie była społeczność żydowska, czyli wszędzie. A jeżeli chodzi, niestety, no nie mamy. Były takie próby nawet podejmowane, żeby stworzyć takie słodkie rzeczy typowo łódzkie, ale... Nie potrafimy jakoś zawsze bo to musimy jest tutaj sztuczne, kombinować nie? z tym kwasem, na Tak. przykład jak w przypadku knedli. No to też fajnie wynika jakby z historii miasta. Ja w ogóle lubię tą historię naszej Łodzi, bo wszystko wynika jedno wynika z drugiego. To wynika z biedy, która tutaj była i ludzie sobie radzili. No była na przykład zupa, tak zwana zupa bieda i to była taka śmieciuwa, nie? Co się tam było w domu. To, co było, to się dokładnie robiło. I to jest jakby też ta pomysłowość tutaj gospodyń łódzkich. Śledzie były bardzo tanimi rybami. No ta zalewajka nas wyróżnia i nie dajmy sobie wmówić, że gdzieś tam jest zalewajka. Nie, zalewajka jest w Łodzi, oni mają biały zakwas, nie? Biały To naszym słodyczem może być żulik, powiedzmy, Na możemy na przykład, tym się zatrzymać. Będąc przy też łódzkich obyczajach i tradycjach, czy są jakieś takie szczególnie ważne, z którymi doktoranci powinni się zapoznać, żeby może lepiej to miasto zrozumieć? No, powinni wiedzieć, która dzielnica jest za kim. Bo to jest duża sprawa w Łodzi, te kluby sportowe. Ale to wystarczy czytać napisy na murach. Wiesz, tak myślę, że tutaj w Łodzi fajnie jest mieć otwartą głowę i być takim otwartym też na to, co to miasto proponuje, co to miasto przynosi. Nie wiem, czy mamy jakąś taką tradycję, która nas wyróżnia. Na pewno mamy bardzo fajne to miasto, które teraz jest, które na naszych oczach powstaje. To są różnego rodzaju wydarzenia, które moim zdaniem na stałe wpisały się już w kalendarz wydarzeń w Łodzi. Takim bardzo popularnym sposobem spędzania czasu latem jest chociażby kino, polówka, letnie kino w różnych miejscach w Łodzi. I u nas to jest super, bo to jest i na podwórku, i na tle starej fabryki, i w parku, i na ulicy. I Całą Łódź można poznać samą polówką wakacyjną. A do tego jest codziennie, więc też można sobie zaplanować fajnie czas. Urodziny Łodzi, które teraz są wow. I w ogóle wszyscy tu przyjeżdżają na koncerty, bardzo dużo się dzieje. A poza tym też, na co zwracam bardzo uwagę i to o tym też mówią moi turyści, my żyjemy wolniej niż inne miasta. W sensie na pewno żyjemy wolniej niż Warszawa. Nie jesteśmy bardzo skorzy do zagadywania ludzi. To znaczy nie ma tak jak w innych, nie wiem, to już na świecie jest bardziej niż w Polsce. Może to wynika też z naszego charakteru i z tego, że pół roku jest zimno. To my nie rozmawiamy ze sobą na ulicy na przykład, dopóki ktoś nie zacznie. Dlatego ja bardzo zachęcam, że jeżeli czegoś się nie wie, ktoś się gdzieś zgubi, wystarczy się uśmiechnąć i zapytać i wszystko się zmienia. Ja mam duże doświadczenie w tym, ponieważ ja bardzo często wchodzę w miejsca, które na co dzień nie są dostępne, po prostu uśmiechając się i mówiąc, że chciałabym zobaczyć i nic więcej. I to się otwiera, ludzie się nieprawdopodobnie otwierają, opowiadają swoje historie. Jeżeli ktoś lubi słuchać takich opowieści, to Łódź jest fajna, bo Łódź też ma tą świeżą pamięć, bo my jesteśmy miastem, które tak naprawdę rozwija się dopiero 20 parę lat. Nie? My jesteśmy miastem po transformacji, które dostało bardzo potężnie w tyłek i my mieliśmy ten początek lat 90., 2000 był w Łodzi bardzo trudny i dopiero się odbiliśmy tak na początku tych lat 2000 i to odbicie trwa. I myślę, że każdy z łodzian wie, że nie jest idealnie, że my pracujemy nad tym. Raz jest dobrze, raz jest gorzej. Natomiast nie można zarzucić temu miastu, że się nie zmienia i że nie jest nudne. No bo to jest ostatnia rzecz, jaką bym powiedziała o mojej Łodzi, że jest nudna. Powoli dochodząc do końca rozmowy, myślę, że po całości ostatnie pytanie może być dla ciebie lekkim wyzwaniem. Podczas wyboru potencjalnej uczelni kandydat do doktoratu ma do wyboru mnóstwo krajów, więc kiedy zdecyduje się na Polskę, ma do wyboru również mnóstwo miast. Czemu zdecydowałby się na Łódź? Czemu zdecydowałby się na interdyscyplinarną szkołę doktorską? No to jest bardzo prosta odpowiedź, ponieważ Łódź jest fajna. Łódź jest ciekawa, Łódź jest kolorowa, Łódź nie jest nudna i jeżeli doktorant chce przyjechać do Łodzi, to nie będzie się tutaj nudził. Jeżeli interesuje go historia II wojny światowej, mamy niesamowite miejsca, niesamowite muzea. Jeżeli lubi sztukę, to
to nieskończona liczba murali, podwórek artystycznych, małych dzieł sztuki w przestrzeni miasta, płytek ceramicznych, które powstają przy ulicy Nawrot. Jeżeli interesuje go film, to mamy tutaj niesamowitą wystawę WC1 Kino Polonia, gdzie ja byłam kilka razy, nie zobaczyłam jej całej nigdy, ponieważ jest to nieprawdopodobny zbiór pamiątek i historia Łodzi, Polski filmowej, bo to nie jest tylko Łódź. Mamy Muzeum Kinematografii, mamy szkołę filmową, są tutaj niesamowite festiwale. Jeżeli ktoś lubi sport, proszę bardzo, Atlas Arena, mamy jedyny w kraju tor curlingu, mamy świetne wydarzenia w hali Mosiru, czyli tam, gdzie się gra w siatkówkę. Mamy bardzo fajne festiwale, ale nie tylko festiwale ambitne, ale też takie dla każdego. Mamy tutaj bardzo piękny zbiór architektury budynków. Jeżeli ktoś lubi spacerować po mieście, to nie będzie się nudził. Parki, ponad 40 parków, w tym największy las w granicach miasta w Europie, to jest Las Łagiewnicki. Mamy fajne szlaki rowerowe. Poza tym to, co moim zdaniem przemawia bardzo za Łodzią, jest to, od czego zaczęliśmy, czyli położenie. Jeżeli ktoś chciałby pojechać do Krakowa, jedzie do Krakowa 2,5 godziny pociągiem i zwiedza. Wraca do miasta, które przez ten czas, jak go nie było, na pewno się zmieniło. Mamy świetne połączenie z Warszawą. Tych połączeń jest bardzo dużo, więc można skoczyć sobie nawet do teatru, do Warszawy. Chociaż w Łodzi mamy świetne teatry, więc po co jeździć? Mamy bardzo fajne zaplecze gastronomiczne. Tutaj są naprawdę super restauracje, knajpy, puby, gdzie można fajnie spędzić czas. Wydaje mi się, że Łódź jest takim miastem, które daje możliwość każdemu, kto tylko tutaj chciałby zamieszkać i coś robić fajnego. Że mamy tak bardzo duży wybór na przeróżne aktywności. Nie wiem, chociażby Zatoka Sportu Politechniki Łódzkiej, która też ma fantastyczne baseny. No, możemy wymieniać bardzo dużo. Ja myślę, że Łódź jest miastem specyficznym. Jesteśmy innym miastem niż wszystkie, co też czyni nas unikatowym i już mówiłam to, zapewnia, że się dzieje. Więc tym sposobem dobiegamy powoli do końca naszej podróży po Łodzi. Poznaliśmy wiele zalet zachęcających do wyboru interdyscyplinarnej szkoły doktorskiej, od lokalizacji przez wielokulturowość i architekturę na kuchni i tradycjach kończąc. Moim gościem była Justyna Tomaszewska, licencjonowana przewodniczka po Łodzi. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję. Zapraszam do miasta mojego pięknego. A Was zapraszam do słuchania kolejnych odcinków podcastu. The production of the film is financed from the funds of the Polish National Agency for Academic Exchange within the project titled Improve, International Mission to Promote Research and Optimal Values in Education, implemented by Lodz University of Technology as part of the STAIR program, Internationalization of Doctoral Schools, Call 2024.